Cześć, opowiadałem wam ostatnio o wystawie starych odkurzaczy w Muzeum Techniki w Wiedniu, ale są tam też inne ciekawe urządzenia domowe, jak na przykład dawne pralki, które oczywiście przy okazji też obejrzałem. Kolekcja jest mała, ale pomysłowo wyeksponowana na takiej okrągłej platformie, którą można obracać po naciśnięciu guzika, trochę jak wirnik pralki. Początki historii pralek to naturalnie pierwsze drewniane urządzenia i tary do prania ręcznego. Widać tam też tak zwane dzwony do prania na drążkach. Podobne ręczne urządzenie kupiłem właśnie w Austrii rok temu i oglądaliśmy nawet na kanale całkiem udaną próbę prania skarpet takim dzwonem. Teraz widać od lewej także piękną drewnianą pralkę z mieszadłem napędzanym ręcznie dzięki umieszczonej na pokrywie korbie. Na górze widnieje napis pewnie producenta Rudolf Jung, Wiedeń. Jeszcze jedna pralka ręczna, ta od lewej na dole, niewielki bęben na stojaku wprawiany w ruch także korbą. Ciekawy jest też ten już elektryczny dzwon do prania marki Meteor Star z lat 50. No i właśnie jeszcze raz w zbliżeniu ta mała ręczna pralka na korbę. A dalej pralka wirnikowa Hoover, podobna do polskiej Frani, tyle że w prostokątnej obudowie. I jeszcze dalej ciekawa pralka w kształcie beczki z wewnętrznym kulistym bębnem wprawianym w ruch przez silnik elektryczny. Tutaj pralka Electrolux z boku z dodatkową wirówką. I automatyczna pralka Bauknecht, nie pamiętam, pewnie także z przełomu lat 50. i 60. A na końcu jako przedstawiciel nowoczesnego sprzętu domowego pralka Dyson, chociaż pewnie dzisiaj już także nieco przestarzała. Dość zabawnie wygląda tutaj to zderzenie współczesnej i dawnej techniki pralniczej. Na pralki trafiłem jeszcze w innej części ekspozycji po lewej, urządzenie raczej z pralni przemysłowej, przepraszam, nie pamiętam jakiego producenta, a po prawej mała pralka wirnikowa, tym razem marki AEG, podobna do pralki Hoover, którą przed chwilą widzieliśmy. I jeszcze jedna pralka na dole obok lodówki Bosch, nie wiem czy nie Miele, nie pamiętam, mogę się mylić, tym razem w gablocie prezentującej typowy sprzęt domowy z lat 50. i 60. No ale czym byłoby pranie bez proszków? Tutaj gablota z różnymi popularnymi niegdyś w Austrii proszkami do prania. A po wypraniu warto było bieliznę wyprasować, tutaj gablota z różnymi modelami żelazek. Z kolei, żeby pranie wysuszyć w domu, potrzebny był grzejnik. Tutaj różne modele pokojowych piecyków na drewno czy na węgiel, niektóre bardzo ładne. A to już różne modele grzejników elektrycznych, coś co też bardzo mnie interesuje i jak wiecie na tym kanale co jakiś czas różne grzejniki oglądamy. Niedawno kupiłem na targu w Warszawie bardzo podobny do tego białego Furniculusa przedwojenny grzejnik AEG. To jest też bardzo ciekawa część kolekcji muzealnej. A propos grzejników, to jeden po prawej znajduje się też w tej wspomnianej witrynie ze sprzętem z lat 50., a inny grzejnik widać też w tej witrynie ze sprzętem z lat 20. i 30., w której stoi też odkurzacz Electrostar. Sprzęt grzejący to także prezentowane tu od najstarszych tostery, grzałki do gotowania wody czy imbryki do parzenia herbaty. Są także suszarki do włosów, o których wspominałem mówiąc wcześniej o odkurzaczach, bo tu też na dole stoi piękny stary odkurzacz Santo. Widać kilka modeli, które prezentowane były na znacznie większej wystawie suszarek w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Tutaj jeszcze w zbliżeniu kilka starych modeli z lat międzywojennych, m.in. suszarek Fen czy AEG, a na rysunkach na ścianie przykłady ich zastosowania, nie tylko zresztą do suszenia włosów. Podoba mi się na przykład to zastosowanie suszarki Siemens Schuckert do suszenia skarpet, a obok kilka innych starych modeli urządzeń do nawiewu ciepłego powietrza. No i duże suszarki z salonów fryzjerskich z okresu międzywojennego, wyglądające trochę jak urządzenia z filmów science fiction. Hełm od tej niemieckiej suszarki Myolos mogliśmy nawet oglądać w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Fantastyczne urządzenia, które dzisiaj mogłyby być nadal eksponatami zdobiącymi niejeden salon fryzjerski, chociaż nie wiem, czy nie odstraszałyby potencjalnych klientów. I na koniec kilka nowszych modeli suszarek z kolekcji Muzeum Techniki. A tu w oddzielnej gablocie jeszcze stara suszarka AEG, niedługo chyba dokładnie taką na kanale obejrzymy.
A na taką spaloną suszarkę trafiłem jeszcze w zupełnie innej gablocie. To jest prezentacja bezpieczników korków, środków służących do ochrony urządzeń elektrycznych i przede wszystkim użytkowników. Zresztą tego elektrycznego sprzętu instalacyjnego, tutaj akurat liczniki, można w muzeum obejrzeć mnóstwo. Ja niestety nie miałem na wszystko czasu, nie obejrzałem też dużej wystawy o historii oświetlenia, ale postaram się to jeszcze nadrobić. Jest też długa jak broda gablota z maszynkami do golenia, jest trochę narzędzi elektrycznych. Tutaj po lewej sokowirówka, po prawej wiertarka, a to jedna z pierwszych w ogóle wiertarek ręcznych Metabo z lat 20. Zdziwiło mnie, jak jest malutka. No a my kończymy tu, gdzie zaczęliśmy, czyli przy pralkach. Zapomniałem powiedzieć, że tam po środku stoi taka szara beczka, to jest tak zwana Waschfrau, czyli praczka z lat 1920. Fantastyczny zbiór pralek i nie tylko, zobaczcie też odcinek o odkurzaczach z muzeum w Wiedniu, a ja postaram się tutaj jeszcze wrócić i pokazać wam wiele innych ciekawych zabytków techniki.